Siemanko, witam serdecznie. Po 2 dniach przerwy, naładowane baterie. Czuję się pięknie, naprawdę leniuchowałem i to ostro przez ostatnie dni. Co trzeba, naprawdę mi tego trzeba było. Thank you so much. Thank you. Po co mi szachy? Very cheap, no spoko, no ale po co mi szachy? I też takie małe. Co ja z nimi zrobię? No, wracając do tematu. Troszkę mi się to przydało i się czuję naprawdę bardzo dobrze. Hello, hello. Thank you. Thank you. No, teraz byłem na śniadanku. Później, znaczy teraz aktualnie ruszam na pocztę, wysłać kartki. Później odebrać pranie, a później na siłkę. W nocy wyjeżdżamy do Tybetu. Także się nie mogę doczekać. Wczoraj specjalnie jeszcze zobaczyłem sobie film 7 lat w Tybecie. Jak ktoś nie widział, to sobie zobaczcie. Bardzo fajny film. Bardzo stary, ale bardzo fajny. Myślę, że większość z Was widziała. Chociaż moja Ala nie widziała. Ale na pewno większość ludzi na świecie widziało. No, wiecie co? Ja tak naprawdę lubię przyjeżdżać do tego Katmandu. W tej podróży jestem tu już 4. raz. To miasto tak lubię. Tutaj na tym Tamelu to już naprawdę czuję się tak dobrze. Nie mogę powiedzieć, że czuję się jak u siebie, ale czuję, że tu odpoczywam. Dobrze się czuję, jest tutaj na pewno bezpiecznie. No. I takie miejsce jest idealnym miejscem na taką przesiadkę, na takie naładowanie baterii przed kolejną dobrą podróżą. Wiecie jak jest? W Tybecie cały czas będziemy na wysokości mniej więcej 4 do 5 tysięcy metrów. Głowa pewnie będzie troszkę bolała, nie ma co ukrywać. Chociaż widziałem, że zakupiłem tu tabletki na chorobę wysokościową. Także na pewno mi będą pomagały i na pewno będę musiał ich używać. 2 dni temu byłem w ambasadzie, ale wiecie jak tutaj jest powiem wam jak wygląda tu wizyta w ambasadzie chińskiej. Normalnie wizę dostać to nie jest prosta sprawa, na pewno, tym bardziej teraz, że oni naprawdę nie chcą dawać tych wiz turystycznych do Chin. Ale tutaj jak jedziecie przez biuro podróży, bo do Tybetu nie da się teraz inaczej pojechać niż tylko przez biuro podróży. Też żebyście o tym wiedzieli. Ja jadę przez to samo, z którym byłem na Everest Base Camp, później w Butanie. No i teraz jadę tutaj. No ale wiecie, jesteście w ambasadzie, siedzi przy was gościu, który normalnie za was rozmawia z tą panią. Mówi tylko podpisz tu. To się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Okej, dziękujemy. Ta pani też jest, chyba na Nepalu przynajmniej tak wyglądała. Także to wszystko jest tylko, wiecie, podpisywane. Po paru godzinach dostajecie wiadomość, że otrzymaliście wizę. No i Tybet. Spełnienie mojego marzenia podróżniczego. Bo to są takie kierunki, które nie są łatwe. Takie dla każdego. Nikt nie był tam z tych takich większych youtuberów, podróżników przede mną, także pokażę wam coś nowego i zrobię dla was naprawdę bardzo dobrą serię. Obiecuję. Jedynym problemem może być to, jak mi będą zakazywać nagrywać w jakichś miejscach. Jak wypełniałem aplikację do wizy, to powiedzieli mi, że nie mogę absolutnie wpisać, że jestem youtuberem, blogerem. No bo źle będą na to patrzeć i mogą mi nie dać wizy. Już wczoraj poczytałem też jakieś tam informacje na temat Tybetu i już wiem, że na przykład jakieś pałace albo coś nie będę mógł nagrywać. Jest totalny zakaz nagrywania, robienia zdjęć. Ale mam nadzieję, że poza tym nigdzie nie będą się czepiali. Także trzymajcie kciuki, bo wam chcę pokazać tą cudowną krainę położoną w Himalajach z jak najpiękniejszej strony. Jeszcze taka szybka ciekawostka dla was związana z Mount Everestem, który widziałem ostatnio. Właśnie to Mount Everest jest granicą, znaczy taką jakby granicą, no nie całkiem granicą, nie całkiem tylko Everest, ale wyznacza właśnie Tybet i Nepal, koniec Nepalu. Everest leży trochę tu, także teraz zobaczę go z drugiej strony. Będziemy na punkcie widokowym na 5000 metrów, gdzie właśnie będziemy mogli oglądać Mount Everest. Najwyższą górę na świecie. Niesamowite. Jak się zatrzymujecie w Nepalu,
Bardzo polecam Tamel. Oczywiście tu wszyscy turyści praktycznie się zatrzymują. Tu jest najwięcej miejsc, gdzie was może riksza rozjechać na przykład. Trzeba uciekać z drogi. I no w ogóle wiecie, tu się wszystko dzieje. Tu są jakieś bary, kluby nocne, sklepy. Praktycznie jeśli wybieracie w góry, to możecie kupić wszystko już tutaj na miejscu. Nie ma z tym żadnego problemu. No i dużo ładnych rzeczy też jest. Pięknych budynków. Zaraz obok Tamelu macie Arbor Square, czy jakoś tak się to nazywa. Gdzie jest też bardzo piękne miejsce do odwiedzenia, które wam już pokazywałem, także nie będę drugi raz pokazywał. No i klimat tych starych takich uliczek, starych budynków. Dla mnie to jest po prostu złoto. No a tak w ogóle teraz poszedłem na pocztę, której nie było oczywiście. Tutaj sobie w nawigacji wbił, że w jego punkcie jest poczta. A to wcale nie była poczta. Tylko jakieś wysyłki paczek. I do najbliższej poczty mam 2,5 km. Także najpierw na trening, a dopiero później na pocztę. Dzisiaj mam zamiar się gdzieś wybrać jeszcze. Coś zobaczyć tutaj w Katmandu. Poza tym, co widziałem już, co cały czas oglądam. Jakieś fajne rzeczy, żeby wam pokazać. Tu macie flagę Nepalu. Tradycyjny strój. Chociaż nikogo w takich strojach nie widziałem, to była jakąś specjalną okazję. Tak wielu ludzi w tradycyjnych strojach niż w Bhutanie, to nie widziałem nigdzie. Ale wydaje mi się, że w Tybecie też tak będzie wyglądało. Tam jednak jest... Wiecie co, poczytałem wczoraj trochę na ten temat. I były różne opinie. Niektóre, że jest ta tradycja tam zachowana i tak dalej, ale też w stolicy jest duży wpływ już Chin, oczywiście, że widać to po prostu, że tam jednak Chiny trzymają łapę na tym. Jest już to troszkę bardziej tak rozwinięte, także jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ja to w sumie najbardziej celuję w piękne widoki Himalajów oczywiście, bo i te wszystkie, wiecie, jakieś świątynie tybetańskich mnichów i tak dalej, bo z tymi się Tybet kojarzy właśnie. I to chcę zobaczyć, a nie jakieś rozwinięte miasto, które mnie w ogóle nie interesuje. No. Pani siedzi w oknie. Monitoring, jak to mówią, monitoring, moi drodzy. Dzisiaj będziecie mieli przechadzkę ulicami Katmandu, żebyście mogli sobie uświadomić, jak tu wygląda. O, tu tradycyjne stroje mają. Pięknie to wygląda. Wiecie, jakie to są takie skrajności. Centrum takie normalne, to wiecie, wszystko ładnie rozbudowane, a przejdziecie się Tamelem, czyli tą starą dzielnicą. No i macie takie budynki, gdzie wszystko wygląda jak miało z 1000 lat. I te kable wszędzie. Także chciałbym wam powiedzieć jedną sprawę. Poszukuję aktualnie paru takich złotych rączek. Może być sąsiad jakiś, nie? Wiadomo, albo szwagier, który przyjedzie i mi pomoże w jednym małym problemie. Zaraz wam pokażę. Rozplątać parę kablów. Wiecie, gdzieś mi się zrobiło jakieś spięcie, nie mam prądu w hotelu. No i trzeba było by zgadnąć, który to kabel i go wymienić. No, jak ktoś się zna na tym, tylko uczciwa to, no dojazd na własną rękę oczywiście i jakbyście mogli, to jest, no pieniędzy nie ma, także za flachę, nie? Bo to szybka fucha będzie, to za flachę jak da rady. Tutaj tak trochę mam do rozplątania. No powiem wam, że robota jak każda inna, no nie będzie jakaś ciężka, wiadomo. Każdy by sobie z tym poradził, totalnie każdy. No ale ja nie mam czasu akurat, no. Także dajcie znać. Bardzo, bardzo jestem zainteresowany, żeby komuś dać fuchę w Katmandu.
niektórzy sobie mogą pomyśleć, że co mi się tutaj podoba w tym Katmandu. Wszędzie rozwalone ulice, kabli miliony. Elektrycy nie mają tu łatwo, chociaż ty mi to mówi, że to światłowód jest. Że normalne kable nie wyjdą pod ziemią, ale to nie jest potwierdzone info, także nie mówię. Zresztą tutaj jak i w Tajlandii, tu się kabli chyba nie wymienia, tylko zawiesza nowe, no bo sorry, ale kto by doszedł do tego, który jest zepsuty? To by mu zajęło 2-3 dni roboty, żeby w ogóle sprawdzić, który nie działa. Nie no, pajęczyny są mocne. Powiem wam, że w Tajlandii trochę się tym zajęli już. Zaczęli spinać razem, usuwać niepotrzebne. Przynajmniej na Phuket. Na Phuket to już bardzo widać. A tutaj pajęczyna za pajęczyną wisi. No. I wiecie, te rozwalone budynki i tak dalej. Ale to ma swój klimat właśnie tutaj. To ma taki niesamowity klimat, że po prostu ja tymi ulicami uwielbiam chodzić. Ja tutaj w ogóle nie jeżdżę taksówkami, rikszami no raz na czas. Ale tak to ja lubię chodzić. Robię bardzo dużo kroków dziennie. No bo to się fajnie ogląda. Lubię takie miasto, które żyje cały czas. W którym jest cały czas chaos. No. Tutaj też jest niezła wiązka. Patrzcie to. Zaczynając od tego, spoko. Gorzej. Nie do rozplątania. I wszędzie biznesiki. Każde na dole okienko wykorzystane na biznes. Przy prawej nie tylko. Wszędzie jakiś interesik się kręci. I to też nadaje taki klimat temu miejscu tutaj. Tutaj wiadomo, każda wyprawa, która startuje, to wiadomo, że każdy musi przejść do Katmandu. Tu się tak naprawdę wszystko zaczyna, no bo stąd się rusza auto albo busem, albo się leci do Lukla dokładnie. Ale teraz z każdym razem jak tutaj jestem, to widzę coraz więcej turystów. Także sezon ruszył w pełni. W ogóle dam fajny update w sprawie wyprawy Magdy. Wyprawa na razie stoi w miejscu ze względu na warunki pogodowe. Znaczy, od razu mówię, nagrywam to tydzień w tył, także za tydzień czy za 10 dni, jak będziecie oglądać ten filmik, to mogło się już bardzo dużo zmienić. Mówię wam, jak jest dzisiaj. Dzisiaj mamy 12 maja. Zrobili pierwszy etap, czyli chcieli wejść do obozu trzeciego na 7000 metrów. Niestety przez warunki pogodowe nie udało się to. Była bardzo, bardzo zła pogoda. Musieli zawracać. Szef wyprawy podjął decyzję, że wracają, że to było niebezpieczne, żeby iść dalej. I od jakiegoś czasu, już nie wiem kiedy ona mi to pisała, jakieś 2 tygodnie mogły minąć, albo 10 dni. Cały czas są w basecampie i czekają na okno pogodowe. Mówię, że najgorsze jeszcze było to, że ekipa, która wchodzi i układa zabezpieczenia, tam wiecie, wpina wszystko i tak dalej, też musiała się z góry ewakuować przez warunki pogodowe. Nie dokończyli roboty. I... O, poczta? Nie poczta. Kurde, myślałem, że znalazłem pocztę przypadkiem, ale jednak nie. No i siedzi w obozie i czekają, no. Mówię jeszcze dodatkowo, że też jakiś wirus tam zaczął panować, że dużo osób przeziębionych czy chorych. Ale mówi, że na pewno czekają na właściwe warunki, że obóz jest niesamowicie rozbudowany teraz. Nie tak jak ja widziałem ostatnio, bo tak jak ja byłem ostatnio, to jeszcze byłem 2 tygodnie za wcześnie. Żeby zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, to małe miasteczko z namiotów wybudowane. No ale naprawdę tak mocno za nią trzymam kciuki. Jak nie widzieliście jeszcze odcinka z Magdą, wywiadu, w którym opowiada właśnie jej historię, o wyprawie na Mount Everest, jak się przygotowywała, jak pokazywała, co zabiera i tak dalej, to naprawdę cofnijcie się do odcinków z serii z wyprawy na Everest Base Camp.
Z nią był dokładnie chyba ostatni albo przedostatni odcinek. Zresztą zobaczycie sobie tam po miniaturkach. Albo Grzesiu, jak możesz, dodaj kartę na górze, tak by było najlepiej. No, niesamowite, naprawdę niesamowite, co ta dziewczyna robi. Bardzo podziwiam. I życzę jej szczęścia, żeby wyprawa się odbyła, żeby zdobyli szczyt, żeby szczęśliwie wszyscy wrócili i petarda. Ja sobie postanowiłem, że w przyszłym roku przylatuję też do Katmandu i chcę sobie spróbować zdobyć jakieś 6,5 tysiąca mniej więcej, jakiś szczyt, jakby się udało. Zajawiłem się trochę na to i na pewno chciałbym spróbować. No, chciałem spróbować, ale nie wiem teraz, gdzie mam iść. Wiecie, co było najlepsze w rozmowie z Magdą? Że wiecie, ja taki byłem podjarany, że wiecie, że tam na ten Kalapatar wszedłem, tam było, kurde, nie pamiętam ile tam było, 500-600? Czegoś tak, no mniejsza z tym. I wiecie, że tam kim zmęczony byłem, taka wyprawa, tak zimno było i tak dalej. Tylko siedziała i się uśmiechała. Ja sobie później pomyślałem, wiecie, takie wariata ona mnie ma, jak ona wchodzi na Mount Everest, a ja się podniecam, że wiecie, wszedłem na Everest Base Camp, że na Kalapatar i że planuję teraz Kilimandżaro, który też jest niecałe 6000 metrów. Ale fajnie to później podsumowała, że każdy od czegoś zaczyna. Każdy gdzieś stawiał pierwsze kroki i jeśli mnie to cieszy, to co zrobiłem, to znakomicie. Ja spełniłem jakieś swoje marzenie, udowodniłem sobie, jakieś złamałem swoją strefę, jak to się mówi, przełamałem strefę komfortu swoją. Wiecie, ja to jestem chłopak raczej, który plażę lubi i ciepełko. I to było niesamowite dla mnie. A czy dla kogoś to jest mało, czy nie? Co mnie to obchodzi? Dla mnie to była świetna wyprawa. Jak ktoś nie oglądał wyprawy na Everest Base Camp, naprawdę bardzo polecam. Jedna z moich lepszych przygód podróżniczych, jakie przeżyłem. Ja już po treningu. Piękne przyzdobienia. Ale chciałem wam pokazać to. Przechodzicie sobie kupić sukienkę. Która się pani podoba? Ta z drugiego piętra, trzecia po prawej. Wyżej się już nie dało powiesić. Chciałbym zobaczyć, jak oni to ściągają. Bo to musi być naprawdę interesujące. Ale reklama jest, no. Widać z daleka, jakby nie patrzeć. No chyba, że się idzie tutaj, no to tak wysoko się nie widzi. Ale z daleka widać. Zaczęło się robić bardzo gorąco. To jest czas, żeby iść zjeść obiad i do domu na drzemkę. Muszę się mocno regenerować. No i w ogóle się trochę przespać jeszcze w południe, bo no to ruszamy o 16 idę odebrać paszport, nie wiem czy już mówiłem, z moją wizą. I wtedy się dałem dokładnie co i jak. W ogóle muszę się zapytać jeszcze, jaką walutę sobie muszę ze sobą wziąć. I czy muszę brać, czy mogę na przykład na miejscu wypłacić z bankomatu. Bo to jest też bardzo istotne, bo jak muszę brać, to lekki problem, bo będę musiał wymienić wtedy tutaj, znaczy wyciągnąć z bankomatu nepalskie rupies, a następnie będę musiał je zamienić na tą walutę, która jest w Tybecie. Ciekawe, czy tam się są te chińskie, chyba jeny są w Chinach, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy ta waluta jest, czy oni mają swoją walutę. No. Bardzo interesujące. W ogóle wczoraj też dużo poczytałem o Dalaj Lamie. To też jest ciekawe bardzo, ale to wam wszystko już powiem, jak będę w Tybecie. Pewnie wielu z was widziało ostatnią aferę z Dalaj Lamą, jaka była. Co było bardzo niesmaczne dla mnie. Bardzo, bardzo. Nawet jeśli to był żart, to był głupi żart, totalnie. I to nie był żart na te czasy, które teraz mamy. Jak każdy wie, jakie afery są choćby w kościołach naszych i to było takie nieciekawe. No, cały świat to obleciało, ten filmik. Jeśli nie, to wpiszcie sobie po prostu gdzieś na YouTube Dalaj Lama i od razu wyskakuje w pierwszych informacjach, co się stało. No, nieciekawe. Niesamowite, jak oni to cały czas w tych maskach łażą. Tylko tutaj też jest inny problem. To nie jest tylko problem tego, co wiadomo się działo. Tylko tu jest też problem
tego, że tu jest się strasznie wszystko kurzy. Są to cały czas widać, jak jest wszędzie nakurzone. Ludzie przychodzą się pomodlić, odpalić ogień, kadzidełka. Tutaj możecie zobaczyć ogień. No i strasznie się kurzy wszystko, dlatego jest problem. Ludzie tego nie chcą wdychać. Zresztą jak sobie popatrzycie, jak jesteście w Katmandu, wejdziecie na jakieś wysokie piętro i popatrzycie przed siebie, co się dzieje, to jest taki smog niesamowity tutaj w tym mieście, że naprawdę, no, niektórych budynków to z daleka już nie widać. Kurde, jak tu przejść? Ciężko się przedostać. Patrzcie, jakie podpórki po trzęsieniu ziemi pewnie zamontowali, żeby się nie zawaliło. Nie, no serio, czasem się zastanawiam, co mi się tutaj podoba, jak to wszystko jest takie rozwalone. Ale to jest właśnie chyba to. To chyba właśnie to mi... O, ale im weszłem. O, wszedłem, znaczy się. To jest chyba właśnie to, że tu jest wszystko rozwalone i takie spokojne. To się chyba podoba. A tutaj chyba albo coś wymieniali, albo na nowo będą kłaść. Może jakaś rura walła, albo nie wiem. Jak tu teraz przejść? Tu jest moja ulubiona ulica. Znaczy, no takiego. Po co mi takie coś? A mnie zastanawia często. Gdzie ja to wezmę w ogóle? Tutaj wam pokażę zaraz kawiarnię, w której jem praktycznie codziennie śniadania i muszę ją polecić, jak będziecie tutaj przyjeżdżać i będziecie się zatrzymywać na Tamelu. Pumpernickel Bakery. I kawa, i całe jedzenie, wszystko co robią, super. No, tutaj macie, tutaj się zaczyna właśnie też ulica, gdzie się zaczynają imprezy. Tutaj wieczorem się naprawdę dużo dzieje. Może dzisiaj, jak będę miał chwilę, to też przejdę, wam pokażę. Sugar, Katmandu. Sugar to w Tajlandii jest. Zastanawiam się, czy to też ten sam właściciel, czy ktoś po prostu odgapił nazwę. No i przeważnie jak się zatrzymujecie, te wszystkie najbardziej popularne hotele są właśnie tutaj, na tej ulicy. No, hello. Dobry dzień. To mnie denerwuje, jak ktoś do mnie zaczyna po rosyjsku gadać. Od razu jest u mnie przekreślony. Już mu nawet nie chcę odpowiadać później. No i wam pokażę teraz hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Wcześniej spaliśmy, w sumie za każdym razem jak jesteśmy, to śpimy mniej więcej na tej ulicy albo zaraz obok. A teraz zatrzymaliśmy się w Gazbus. Wychodzi 100 zł za noc, mniej więcej. Tak, dokładnie tutaj. Ale jest naprawdę świetny, czysty hotel. Także dlatego polecam, bo jest naprawdę super. I na górze też jest impreza, restauracja. Kiedyś tutaj na Mandala Street też mieliśmy hotel. Koniecznie kosztował 200 za noc, ale ten za 100 naprawdę warty siebie. No. Bardzo dobrze. Ten już mnie pytał skąd jestem, także wiedział, że się zapytać, jak się masz. Patrzcie, to wysiada się z windy. No, fajna miejscówka, żeby sobie posiedzieć oczywiście, ale było napisane, że jest siłownia w hotelu. Jakby co, to jest siłownia. I czego nie rozumiecie, mi powiedzcie. Dobra, pokażę wam, jak wygląda pokój. Nie patrzcie na to, że jest burdel trochę, bo akurat się pakowałem, przepakowywałem i tak dalej. Lodóweczka, telewizor, Frida Kahlo, biurko tutaj i taka łazienka z prysznicem. Jest naprawdę spoko, a tu Piotrek. Krata na brzuchu, po treningu. Jest dobrze. U mnie już 17. Zrobiło się już całkiem przyjemnie, żeby sobie pochodzić. Było zdecydowanie za ciepło. Prawdopodobnie się spotkam jeszcze z Anią dzisiaj. Z Arizona. Ania też jest podróżniczką. Anię mogliście widzieć u bazy na kanale. Razem już tam byli w Ameryce Południowej. Akurat teraz jest w Nepalu. No ja teraz idę właśnie do Good Vibe Adventure, czyli do biura, z którego kupowałem wszystkie wycieczki. Do pana Kisana dokładnie.
Idę odebrać mój paszport z wizą do Chin. I dowiedzieć się wszystkich szczegółów w sprawie wyjazdu, także zaraz wam wszystko powiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, powiem wam, jak wygląda. Spotkałem w ogóle takiego chłopaka z Polski, Piotrka, który właśnie idzie na Everest Base Camp jutro. Baw się dobrze, to będzie przygoda życia, jest niesamowita wyprawa. Himalaje są cudowne. Mam wszystkie dokumenty, które powinienem mieć, wizę i całą rozpiskę tego, co tam będziemy robić. I najlepsze jest to, Kisa mi mówi tak: nigdzie nie mów, że jesteś youtuberem. A ja wszystkie koszulki mam takie, także muszę dzisiaj iść i kupić jakieś 2 koszulki. Znaczy nie wszystkie, no 3 mam takie i 2 normalne. Muszę iść jeszcze kupić jakieś 2 koszulki, a te po prostu, nie wiem, będę trzymał w plecaku, nie będę pokazywał, nie będę w nich chodził. W sumie tam będzie tak zimno, że i tak będę miał bluzę założoną. To w sumie chyba wyrąbane. Ale nigdzie na granicy ani coś, nigdzie się mam nie przyznawać. Mówię, że na granicy absolutnie jakichś żołnierzy albo policjantów albo coś nie nagrywać, bo można iść do więzienia, że Chińczycy są bardzo, bardzo na to uczuleni. Dodatkowo powiedział mi, jeśli masz jakiekolwiek zdjęcie Dalaj Lamy albo coś, zostaw, bo trafisz za to do więzienia. Że oni są tam tak niesamowicie cięci na to, że nie można nic wspominać o nim, żadnych zdjęć mieć, żadnych jakichś, wiecie, cokolwiek związanego z Dalaj Lamą, nic kompletnie nie można mieć. Także strasznie go tam muszą nie lubić, ojeju. Ale to tak jest, bo oni mówią, że są tak cięci na niego i tak samo są cięci na Indię przez to, że oni ukrywają i wiecie, dali dom Dalaj Lamie, bo Dalaj Lama żyje właśnie w Indiach, odkąd musiał opuścić Tybet, odkąd Chiny weszły na teren Tybetu i zabiły bardzo dużo ludzi, bo to ponad 1 milion ludzi zginęło wtedy. No i są cięci, no. Także dobrze wiedzieć takie rzeczy. No wiadomo, i tak bym nie miał zdjęcia Dalaj Lamy, bo po co mi? No ale z drugiej strony no dał parę mi takich typów, które na pewno się przydadzą. No. I o 4:30. Aha, 4:30 czy 5:30? Nie pamiętam, co mi powiedział. Ale jeszcze i tak sobie zaraz nim będę widział, bo ma mi tam dać jakieś chińskie pieniądze, które mi będą potrzebne, czy tybetańskie. Zaraz zobaczę, bo w sumie nie dogadałem tego z nim tak totalnie, bo mówi, że akurat ma. I super, no. Ale się cieszę, że tam jadę. Nawet sobie nie wyobrażacie. No zobaczyć Tybet to jest coś niesamowitego. No, fajne to będzie. Totalnie fajne. I dobra, ja się już pakuję. Tutaj rzeczy dopiero ze sobą. Plecak cały. Mam trochę pieniędzy wymienionych. Tak wygląda stuba. Ciekawe, na ile mi to wystarczy. Mam 600 w sumie, zobaczymy. No, dobra, to było na tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pamiętajcie, że od jutra startuje nowa seria z Tybetu. Będzie to niesamowity tydzień oczywiście i niesamowita seria, na którą Was serdecznie zapraszam. A Ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz Podróży Wojownika, nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam serdecznie, a także zapraszam na mojego Instagrama, którego możecie zobaczyć tutaj na dole. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o tym, że co jakiś czas wrzucam, znaczy codziennie w sumie wrzucam shortsy. Są to bardzo krótkie filmiki, które bardzo dobrze podbijają kanał, także jeśli znajdziecie tą minutkę lub 2 minutki dziennie i moglibyście oglądać też i komentować, byłoby naprawdę świetnie. Trzymajcie się, na razie.